Cześć wszystkim i witam po raz kolejny na moim kanale. Tematem dzisiejszego odcinka jest rzeczownik i przymiotnik w mianowniku w rodzaju męskoosobowym. Zaczynamy. Na początku, czym jest rodzaj męskoosobowy albo kiedy używamy tego rodzaju? Musimy pamiętać, że słowa związane ze zwierzętami albo słowa związane z rzeczami, albo inaczej, słowa niezwiązane z mężczyznami w liczbie mnogiej w mianowniku przechodzą do rodzaju niemęskoosobowego. Są rodzaju niemęskoosobowego, czyli takie słowa jak psy, koty, samochody, telefony, domy, sklepy. Jest to rodzaj niemęskoosobowy. Te same słowa w liczbie pojedynczej są rodzaju męskiego, ale w liczbie mnogiej przechodzą do rodzaju niemęskoosobowego. Natomiast słowa związane z zawodami, z narodowościami, z członkami rodziny są to słowa rodzaju męskoosobowego. Na przykład ludzie, mężczyźni, Polacy, lekarze, ojcowie. Myślę, że ta informacja jest jasna i możemy przejść do końcówek. Zaczynamy od rzeczowników i w rzeczowniku mamy 4 końcówki. Pierwszą końcówką jest końcówka owie, następnie y, i e. I zaczynamy od końcówki owie. Tutaj niestety nie mamy reguły, kiedy tej końcówki używamy, ale musimy pamiętać, że końcówka owie podkreśla prestiż jakiegoś zawodu. Ale czasami używana jest też z członkami rodziny, na przykład ojcowie, albo narodowościami, na przykład Serbowie. Musimy też tutaj pamiętać, że niektóre rzeczowniki mają 2 poprawne końcówki, więc to będzie ta końcówka owie, na przykład profesorowie, ale też możemy powiedzieć profesorzy i tak samo inżynierowie i inżynierzy. I teraz zobaczmy sobie na tabelę. Jakie mamy tutaj słowa? Król, królowie, mąż, mężowie, ojciec, ojcowie, pan, panowie i profesor, profesorowie. Tutaj nie ma dużych zmian. W zasadzie prawie w ogóle nie mamy tutaj zmian. Mamy tutaj jedną alternację, gdzie to ie wyrzucamy. Czyli nie ojciecowie, ale ojcowie. Ie albo kiedy mamy pod koniec wyrazu usuwamy. Następną końcówką jest końcówka y. I co mamy tutaj? Na początku aktor, aktorzy. Mamy tutaj alternację. R zamieniamy na ży albo dodajemy z. Następnie chłopiec, chłopcy. To, o czym wspomniałem wcześniej. Mamy ie, a więc to ie wyrzucamy. Kolega, koledzy. Tutaj alternacją jest g, zamieniamy na dzy i następnie dodajemy końcówkę. Pedagog, pedagodzy. Tak samo g na dzy. I mamy jeszcze jedną dietetyk, dietetycy. K zamienia nam się na C. Więc co jest tutaj istotne? Musimy pamiętać te 4 litery. Po tych literach używamy końcówki y i mamy następujące alternacje. Następną końcówką jest końcówka i. I co mamy tutaj? Na początku słowo artysta. W liczbie mnogiej to będzie artyści. Jaka alternacja? ST zamieniamy na si i c, a następnie dodajemy końcówkę i.
Następnie student, studenci. Tutaj T zamienia nam się na C. Następnie sąsiad, sąsiedzi. Tutaj D zamienia nam się na DZ, a następnie dodajemy końcówkę. Tutaj mamy jeszcze alternację samogłoskową, to A zamienia nam się w E. I jeszcze jeden przykład, Włoch, Włosi. H zamienia nam się w S, a następnie dodajemy końcówkę I. I tutaj mamy jeszcze więcej liter, po których używamy końcówki I. W tej tabeli jeszcze nie mamy jednego przykładu, jeszcze jednej alternacji. Ły będzie nam się zamieniało w L, a następnie będziemy dodawać końcówkę I. I ostatnią z końcówek jest końcówka E. I jak możecie zauważyć, tutaj nie mamy prawie w ogóle żadnych zmian, tylko na końcu mamy słowo Amerykanin. W liczbie mnogiej będzie to Amerykanie, czyli ta końcówka, te 4 litery anin zamieni nam się w anie. Jakie jeszcze mamy przykłady? Piłkarz, piłkarze, notariusz, notariusze, gracz, gracze, gość, goście, nauczyciel, nauczyciele. Tutaj w tabeli mamy wszystkie końcówki. Po tych końcówkach używamy końcówki E. To znaczy, jeśli nasze słowo w liczbie pojedynczej kończy się na tą kombinację liter albo na którąś z tych liter, mamy końcówkę E. Używamy końcówki E. I chciałbym Wam pokazać jeszcze kilka rzeczowników nieregularnych. Na przykład brat, bracia, ksiądz, księża, człowiek, ludzie i Hiszpan, Hiszpanie. Tutaj niestety musimy się uczyć tych rzeczowników nieregularnych na pamięć. I to jest wszystko, jeśli chodzi o rzeczowniki. Mam jeszcze dla Was informacje o przymiotnikach. Jakie mamy końcówki w przymiotnikach? W przymiotnikach mamy tylko dwie końcówki. Jest to końcówka Y i jest to końcówka I. Zaczynamy od końcówki Y. Co mamy tutaj? Arogancki, aroganccy. A więc jaką mamy alternację? To K zamienia nam się w C, a następnie dodajemy naszą końcówkę. Następnie nagi, nadzy. G zamieniamy w dzy. Mądry, mądrzy. R zamieniamy w RZ, ży. I jeszcze jedno, interesujący, interesujący. Liczba pojedyncza i liczba mnoga są takie same. I jeszcze jedna końcówka, końcówka I. Zaczynamy tutaj. Pracowity, pracowici. T zamieniamy w C. Następnie dodajemy końcówkę I. Gęsty, gęści. Tutaj ST zamieniamy w SC. Młody, młodzi. D zamieniamy w DZ, dzy. Suchy, susi. H zamienia nam się w S. Lepszy, lepsi. SZ, szy zamienia nam się w S. Biały, biali. Ły zamienia nam się w L, zamieniamy w L. Nerwowy, nerwowi. Smutny, smutni. Tutaj po prostu mamy całą resztę. Inne końcówki. I jeszcze jedna informacja na tym slajdzie. Mamy też końcówki, mamy też alternacje samogłoskowe.
wesoły, weseli. Co dzieje się tutaj, to o zamienia nam się w e. Ulubiony, ulubieni. O, tak samo zamienia nam się w e. I zadowolony, zadowoleni. I to już wszystko, jeśli chodzi o teorię. Znacie już wszystkie końcówki i alternacje rzeczowników i przymiotników, albo je odświeżyliście, jeśli już znaliście je wcześniej. Mam nadzieję, że jest to dla Was jasne, ale pamiętajcie, że jeśli macie jakieś pytania, jakieś wątpliwości, pytajcie w komentarzach, a ja będę wyjaśniał. A na koniec, jak zawsze, przechodzimy do praktyki. Mamy dzisiaj jedno ćwiczenie. Co musimy tutaj zrobić? Musimy utworzyć liczbę mnogą od liczby pojedynczej. Doświadczony lekarz, drogi dentysta, młody Francuz, miły Czech, mądry profesor, przystojny brat, dokładny analityk, cierpliwy geolog, stary historyk, umięśniony Rosjanin. Jeżeli potrzebujecie chwilę na zastanowienie, zastopujcie film i ja przechodzę do slajdu z odpowiedziami. A więc pierwszy przykład. Doświadczony lekarz w liczbie mnogiej to doświadczeni lekarze. Drogi dentysta, drodzy dentyści. Młody Francuz, młodzi Francuzi. Miły Czech, mili Czesi. Mądry profesor, mądrzy profesorowie. Przystojny brat, przystojni bracia. Dokładny analityk, dokładni analitycy. Cierpliwy geolog, cierpliwi geolodzy. Stary historyk, starzy historycy. I na koniec umięśniony Rosjanin, umięśnieni Rosjanie. I to był ostatni przykład tej krótkiej praktyki. I jest to też koniec dzisiejszego odcinka. Mam nadzieję, że nie mieliście żadnych problemów, żeby zrobić to ćwiczenie. I mam też nadzieję, że odcinek Wam się podobał, że było to dla Was pomocne. Bardzo proszę na koniec o zostawianie subskrypcji, łapek w górę i zapraszam też do wspólnej praktyki w komentarzach. Widzimy się w następną niedzielę w kolejnym odcinku. Do zobaczenia, cześć!